W cieniu najważniejszych przywódców III Rzeszy działała kobieta, której zadaniem było kształtowanie myśli milionów Niemek. Gertrud Scholz-Kling, Reichsfrauenführerin, czyli przywódczyni kobiet Rzeszy, była najwyżej postawioną kobietą w strukturach nazistowskich Niemiec. To ona była twarzą kobiecej polityki. To ona z uporem przekonywała, że prawdziwą misją Niemki jest macierzyństwo, posłuszeństwo i służba państwu. Choć trudno określić ją mianem decydentki, jej wpływ na społeczną wyobraźnię i codzienność kobiet był naprawdę znaczący. Jak wyglądała historia kobiety, która nigdy nie wyrzekła się hitleryzmu? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Katarzyna Rusnak. Choć mogłoby się wydawać, że kobiety w III Rzeszy nie miały żadnego wpływu na władzę, to rzeczywistość była dużo bardziej skomplikowana. Niemki nie tylko siedziały w domach i wychowywały dzieci, ale nierzadko znajdowały się w samym centrum najważniejszych wydarzeń. U progu swojej działalności NSDAP była partią wyraźnie męską o żołniersko-robotniczym charakterze. Dość szybko jednak wokół ugrupowania zaczęły pojawiać się kobiety. Z początku nie przyjmowano ich w szeregi partii, lecz zakaz ten wkrótce zniesiono. Błyskawicznie dostrzeżono bowiem ich potencjał tkwiący przede wszystkim w sile wyborczej. Miliony kobiet z prawami wyborczymi mogły realnie przechylić szalę zwycięstwa, by wkrótce faktycznie przyczynić się do sukcesów partii Hitlera. Aby móc liczyć na poparcie Niemek, należało je najpierw jakoś do siebie przekonać, co wcale nie było taką prostą rzeczą, bowiem sytuacja kobiet w latach 20. w Republice Weimarskiej była niezwykle złożona. Prawo wyborcze stało się faktem, sufrażystki osiągnęły swój cel. Nowe pokolenie Niemek, jak to często bywa, zaczęło jednak dystansować się od ideałów swoich matek i babć. XIX-wieczny feminizm utracił impet. Część kobiet korzystała z nowych możliwości, jakie dawała Republika Weimarska, szczególnie widocznych w liberalnym, pulsującym Berlinie. Inne jednak z niepokojem patrzyły na tempo przemian i szukały oparcia w tradycji. To właśnie do nich zaczęło przemawiać ugrupowanie Hitlera. Ruch nazistowski był zdeterminowany. Chciał wykorzystać kobiety w sposób absolutny, ale nie mógł przy okazji pozostawać obojętnym na rozmaite potrzeby i postulaty, które kobiety mogły pielęgnować i reprezentować w granicach takich organizacji jak Narodowo-Socjalistyczny Związek Kobiet czy Związek Niemieckich Dziewcząt. W 1939 roku aż 12 milionów Niemek czynnie uczestniczyło w życiu organizacji, co stanowiło 1/3 ogółu obywatelek państwa niemieckiego. Funkcjonowanie w tych organizacjach, to poczucie wspólnoty, poczucie Gemeinschaftu było dla nich niezwykle ważne. Wyzwolę kobiety od wyzwolenia kobiet, grzmiał przywódca narodowych socjalistów. Każda kobieta, dodawał Hitler, która podaruje Rzeszy więcej niż 5 dzieci, jest dla państwa cenniejsza niż absolwentka uniwersytetu. Choć z dzisiejszej perspektywy trudno to sobie wyobrazić, słowa te trafiały na podatny grunt. Wiele kobiet czuło się zagubionych w atmosferze lat 20. Nie każda pragnęła nieskrępowanej wolności obyczajowej i seksualnej, części zależało przede wszystkim na stabilizacji i poczuciu bezpieczeństwa, a to w ich przekonaniu mogły przynieść obiecywany przez Hitlera spadek bezrobocia i powrót do tradycyjnego modelu rodziny. Jedną z kobiet, która wyjątkowo chętnie słuchała tych słów, była urodzona 9 lutego 1902 roku w Adelsheim Gertrud Emma Treusch, lepiej znana pod nazwiskami Scholz-Kling. Ta pochodząca z urzędniczej rodziny dziewczyna otrzymała staranne wykształcenie, co było możliwe za sprawą dobrze usytuowanego ojca, który z wykształcenia był geodetą. Sama Gertrud uczyła się w szkole w Baden, jednakże wybuch I wojny światowej przerwał jej edukację, a ona postanowiła rozpocząć pracę zawodową. Najęła się bowiem jako służba w rodzinie oficerów. W wieku 19 lat poślubiła nauczyciela i weterana wojennego Eugena Klinka, z którym doczekała się 5 dzieci. To właśnie pierwszy mąż, członek Sturmabteilung i kierownik rejonu NSDAP w Offenburgu, zafascynował Gertrud ruchem narodowo-socjalistycznym, do którego ta oficjalnie wstąpiła pod koniec lat 20. Dokładna data pozostaje nieznana. Początkowo kobieta nie była zaangażowana w działania polityczne, skupiając się przede wszystkim na prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Wszystko zmieniło się wraz ze śmiercią jej pierwszego męża, który doznał ataku serca na jednym z nazistowskich wieców. Gertrud bardzo szybko zaczęła się wtedy włączać w rozmaite aktywności polityczne, co zostało dostrzeżone przez Roberta Wagnera.
Ów kierownik badeńskiego okręgu NSDAP zdawał sobie sprawę z roli, jaką mogą odegrać kobiety. Tym samym powierzył on Gertrud zadanie stworzenia jednolitej organizacji kobiecej na terenie podległego mu okręgu, z czego ta wywiązała się perfekcyjnie. Już w 1930 roku scaliła funkcjonujące w Badenii organizacje kobiece, a w maju została mianowana kierowniczką tamtejszego okręgu niemieckiego Zakonu Kobiet. Latem 1931 roku organizacja została rozwiązana, ale nie zamknęło to kariery Gertrud, która błyskawicznie włączyła się w struktury Narodowo-Socjalistycznego Związku Kobiet, by rok później objąć kierownictwo w okręgu w Hesji. Do politycznych dołączyło szczęście w życiu osobistym. W sierpniu 1932 roku Gertrud Klink poślubiła posiadającego 6 dzieci Günthera Scholza. Mimo olbrzymiego obowiązku związanego z wychowaniem tak licznego potomstwa, Klink nie zaniechała aktywności partyjnej. NSDAP postawiło przed nią kolejne zadania, polegające na zaangażowaniu kobiet w życie gospodarcze. Drogą do uzyskania tego celu było powołanie do życia Wspólnoty Żeńskiej Służby Pracy. Rozwój tej organizacji przyspieszyło objęcie przez Hitlera godności kanclerza w styczniu 1933 roku i konsolidacja narodowo-socjalistycznej władzy. Zaowocowało to powołaniem kolejnej, nadrzędnej organizacji, jaką była Służba Pracy Kobiet. Jej działalność oceniano wysoko, a 1 stycznia 1934 roku Scholz została przeniesiona do Berlina. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką. Na kolejne zaszczyty nie trzeba było długo czekać. Już 24 lutego 1934 roku Gertrud Scholz-Klink została mianowana Reichsfrauenführerin, czyli przywódczynią kobiet Rzeszy. Za jej nominacją opowiadali się Erich Hilgenfeld, Robert Ley oraz Wilhelm Frick. 9 miesięcy później tytuł ten potwierdził sam Adolf Hitler. Od tego momentu Scholz, przynajmniej oficjalnie, stała się najważniejszą kobietą w Niemczech i zachowała ten status aż do końca III Rzeszy. Co zapewniło Gertrud tak wysoką pozycję? Przede wszystkim pragmatyzm. Mimo tego, że NSDAP głosiło prawa dla kobiet, głosiło opiekę dla wszystkich Niemek, to oczywiście nie traktowało tych Niemek na równi z mężczyznami. Ich rola była postrzegana przedmiotowo, a nie podmiotowo, co mogło budzić opór wśród działaczek. Gertrud jednak skutecznie unikała konfliktów, przed czym u progu kariery przestrzegał ją jeszcze Wagner. Dzięki temu umiejętnie omijała spory lub wycofywała się z nich w odpowiednim momencie, zyskując zaufanie przełożonych i stabilną pozycję w strukturach partii. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że w okresie Kampfzeitu, czyli walki o władzę, Gertrud bardzo często i bardzo chętnie głosiła antysemickie tezy, które podobały się zarówno szeregowym członkom NSDAP, jak i przede wszystkim jej najważniejszym przedstawicielom. Gertrud była też w pewnym sensie niegroźna. Choć sprawnie organizowała kobiece struktury NSDAP, brakowało jej charyzmy porównywalnej z takimi postaciami jak Leni Riefenstahl. Nie posiadała też własnych wpływów ani znajomości. Wszystko, co osiągnęła, zawdzięczała partii. Jej bezwzględna lojalność idealnie wpisywała się w oczekiwania przełożonych, którzy dodatkowo cenili jej wizerunek jako matki licznej rodziny. Hitlerowska wierchuszka mogła być naprawdę zadowolona z aktywności Gertrud. Do 1935 roku skonsolidowała ona wszystkie kobiece organizacje funkcjonujące na terenie III Rzeszy. Od tego też momentu każdy krok każdej organizacji był ściśle kontrolowany przez partię. W pewnym momencie Scholz złapała wiatru w żagle i zabiegała o większą autonomię Związku Niemieckich Kobiet, jednakże szybko została sprowadzona na ziemię. Każdy krok kobiet pozostawał ściśle kontrolowany przez NSDAP. To właśnie Scholz-Klink nadzorowała również przygotowanie potencjalnych żon SS-manów. Dzięki specjalnej umowie zawartej z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem do wniosku o zgodę na zaręczyny trzeba było dołączyć zaświadczenie o ukończeniu przez kandydatkę starannie przeprowadzonego kursu dla matek, organizowanego pod ścisłym nadzorem SS. Równolegle Reichsführerin została oddelegowana do prowadzenia kontaktów między SS Heinricha Himmlera a Narodowo-Socjalistycznym Związkiem Sióstr, których przedstawicielki, których członkinie zostały oddelegowane do pracy w Lebensbornach, czyli w miejscach, gdzie wychowywano dzieci w zgodzie z ideałami rasy aryjskiej.
Od 1936 roku pod adresem Scholz pojawiła się pierwsza, poważna krytyka. Miała ona problemy z pogodzeniem interesów kobiet pochodzących z różnych warstw społecznych. Postępująca industrializacja wymuszała coraz większe zaangażowanie niemieckich robotnic w pracę przemysłową, podczas gdy przedstawicielki klasy średniej nie wyobrażały sobie porzucenia wygodnego życia na rzecz ciężkiej pracy fizycznej. Jej wizerunek ucierpiał także w życiu prywatnym. W 1938 roku rozwiodła się ona ze swoim drugim mężem, Günterem Scholzem. Powodem tego rozstania miał być romans, jaki połączył ją z Erichem Hilgenfeldtem. Nie wiadomo jednak, jak wiele wspólnego miało to z prawdą. Pojawia się oczywiście pytanie, czy nie był to element jakichś przepychanek partyjnych mających na celu podważenie statusu i pozycji Gertrud Scholz. Ewentualny romans nie przerodził się w trwały związek. W 1940 roku Gertrud poślubiła natomiast Obergruppenführera SS Augusta Heissmayera. Zanim do tego doszło, III Rzesza zaatakowała Polskę, a świat wszedł na drogę największego konfliktu w swojej długiej historii. Warunki wojenne sprawiły, że zaangażowanie kobiet w przemysł ciężki stało się jeszcze bardziej pożądane. Szacuje się, że ich udział wynosił około 46%. Mimo ogromnego wykorzystania Niemek, wpływ Gertrud Scholz-Kling na wojenną rzeczywistość był w zasadzie znikomym. Podobnie jak podległych jej przywódczyń na niższych stanowiskach, których działania pozostawały pod ścisłą kontrolą męskich przełożonych. Tym samym nominalnie potężna Führerin ograniczyła się głównie do aktywności propagandowej. W Berlinie bywała rzadko i jeszcze rzadziej spotykała się z Adolfem Hitlerem. W 1941 roku utraciła ona bardzo ważnego protektora w osobie Rudolfa Hessa, który postanowił polecieć samotnym lotem do Szkocji, by przynieść pokój między Anglią a III Rzeszą Niemiecką. Jego misja, wbrew jego oczywiście przekonaniom, zakończyła się porażką. Sytuacja ta odbijała się na zdrowiu Gertrud, która utraciła dawny impet, a kolejne ciąże kończyły się poronieniami. Nigdy jednak nie zwątpiła w narodowy socjalizm i jeszcze w listopadzie 1944 roku, wspólnie z Jutą Rüdischer, ówczesną referentką Rzeszy, aktywnie zaangażowała się w werbunek kobiet do oddziałów Volkssturmu. Równocześnie zarówno Scholz-Kling, jak i Rüdischer sprzeciwiały się pomysłom tworzenia kobiecych formacji bojowych, co było forsowane przez Martina Bormana oraz Artura Axmana. Jakkolwiek plany te nigdy nie weszły w życie, to Niemki były angażowane do rozmaitych formacji pomocniczych Wehrmachtu. Sama Gertrud zresztą przyłączyła się do jednego oddziału kobiecego, pomagała Wehrmachtowi i w tym oddziale prawdopodobnie pozostała do końca II wojny światowej. Pierwsze powojenne lata najważniejszej kobiety w III Rzeszy owiane są tajemnicą. W październiku 1946 roku prasa informowała, że Gertrud Scholz-Kling popełniła samobójstwo, co okazało się jednak nieprawdą. Wraz z mężem ukryła się ona pod przybranym nazwiskiem Stückebrock we włościach Pauliny zu Witt, położonych nieopodal Tübingen. Przekonane o swoim bezpieczeństwie małżeństwo poddało się nawet procesowi denazyfikacji, podczas którego nie wykryto mistyfikacji i zakwalifikowano ich jako osoby niewinne. Spokój nie trwał jednak długo. Gertrud została zdemaskowana na początku 1948 roku. W nocy z 28 na 29 lutego skoordynowane siły policyjne francusko-amerykańskie przystąpiły do jej aresztowania. Francuzi niewiele mogli jej udowodnić poza posiadaniem fałszywych dokumentów, za które została ona skazana na 18 miesięcy więzienia. Taki sam wyrok usłyszał jej mąż. Po wyjściu na wolność dawna Führerin ponownie stanęła przed wymiarem sprawiedliwości. 17 listopada 1949 roku Izba orzekająca w Tübingen skazała Gertrud Scholz-Kling na kolejne 18 miesięcy więzienia, które miała odbyć w obozie pracy. Ponadto odebrano jej możliwość pełnienia funkcji publicznych, pozbawiono praw wyborczych oraz uniemożliwiono korzystanie z zasiłków na starość. Część prawników zwróciła uwagę na to, że Gertrud mimo olbrzymiego zaangażowania w ruch narodowo-socjalistyczny nie wyraża ani grama skruchy. Tym samym w czerwcu 1950 roku skazano ją na 30 miesięcy więzienia, uznając ją za jedną z głównych odpowiedzialnych reżimu III Rzeszy. Wyznaczona kara może wydawać się stosunkowo niska, jednak w zestawieniu z wyrokami innych dygnitarzy związanych z III Rzeszą, Scholz-Kling nie została uznana za osobę bezpośrednio odpowiedzialną za zbrodnie. Mniej szczęścia, choć relatywnie wciąż niewiele surowiej potraktowany, miał jej mąż, August Heissmayer, skazany na 3 lata więzienia.
Po upłynięciu wyroku osiadł w Schwäbisch Hall, gdzie otrzymał posadę dyrektora koncernu Coca-Cola i nie utrzymywał kontaktów z Gertrud. Dawna bojowniczka odeszła w cień. Nigdy jednak nie wyrzekła się swoich przekonań narodowo-socjalistycznych, którym regularnie dawała dowód, gdy w 1974 roku wzięła udział w debacie telewizyjnej z ówczesną minister do spraw rodziny Elisabeth Schwarzhaupt, to zaciekle broniła modelu wychowawczego w III Rzeszy Niemieckiej. Podobną strategię przyjęła również 7 lat później, gdy udzielała wywiadu dziennikarce Claudii Kunz. W 1978 roku jej niezachwiana postawa została potwierdzona w książce pod tytułem Die Frau im Dritten Reich, czyli Kobieta w III Rzeszy. Bardzo wymowna była również dedykacja w tej książce, którą Gertrud poświęciła ofiarom procesów norymberskich. Dawna przywódczyni niemieckich kobiet zmarła 24 marca 1999 roku w Babenhausen. Na temat jej pochówku nie wiadomo zbyt wiele. Tajemnicą pozostaje również, czy podczas ceremonii pogrzebowej pojawił się ktoś, kto pamiętał okres jej służby na rzecz reżimu III Rzeszy. Jeśli chcielibyście wysłuchać historii innych kobiet zaangażowanych w reżim hitlerowski, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A póki co bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.